Dobry wieczór, kochane dzidzie. Witam bardzo serdecznie w Bawi TV Show. Ja jestem Bawi, to jest kanał Bawi TV, a wy jesteście dzidzie oglądające. Tradycyjnie zapomniałam, że to jest YouTube i wcale nie musiałam mówić dobry wieczór, ale powiedziałam. Czołówka, zapraszam! Proszę się absolutnie nie martwić. Dobry wieczór, kochane dzidzie. Będę też ja. Tak, czołówka. Już wróciłam do Państwa. Zabarykadowałam się w studio. Ani Darek, ani ta ezoteryczna wariatka nie mają dostępu do studia, dlatego dzisiaj zaprezentuję Państwu wyłącznie poważne newsy. Drodzy Państwo, pierwszy news to oczywiście prasówka. Dostałam bardzo ciekawe wiadomości, które muszę Państwu przedstawić. Ta wariatka kładła Państwu karty na temat pracy, a ja mam na ten temat rzetelne dziennikarstwo płynące z rzetelnych, poważnych danych. Zobaczmy. W opublikowanym niedawno raporcie Szczęście w pracy Polaków mam pewne dane na temat tego, co u Państwa tak naprawdę słychać. Nie trzeba się sugerować w ogóle jakimiś przepowiedniami i jakimiś sytuacjami z jakiegoś kosmosu. No litości, drodzy Państwo, bądźmy poważni, przecież to jest YouTube, tak? Zbadano 1016 osób, a rating... Oj, ten rating 5,8 na 10 i minus 38 punktów? Rzetelne dane jednak mówią same za siebie. Drodzy Państwo, jak widzicie się w pracy i co sprawia Wam w pracy szczęście? Mi sprawia w pracy szczęście to, że nie ma Darka i tej wariatki. Przestań! Zamiast jakichś farmazonów przedstawiam rzetelne dane. 74,5% Polaków mówi, że dla nich szczęściem w pracy jest możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Ja z Darkiem i z tą wariatką mam z tym wielki problem, nie zaliczam się do tej grupy. Co ja tu powiedziałam? To nie jest rzetelne dziennikarstwo, to jest jakaś marna publicystyka. 74,6% z Państwa uważa, że poczucie sensu wykonywanej pracy spada mi, jak ją widzę w tych fioletowych chodrostach. 74,4% z Państwa uważa, że szczęście Państwu daje możliwość pracy zdalnej. Ona to ma. Co, Darek? Co, wszedłeś do studia? Drzwi są zamknięte. A właśnie, a propos, a czemu ona ma pracę zdalną z kosmosu, a ja muszę tutaj przychodzić, co? My się rozliczymy później. Nie wejdziesz, absolutnie, no co ty? 74,5% badanych mówi, że przyjazna atmosfera w pracy. Słyszałeś, Darek? Słyszałeś? Drodzy Państwo, co jest najważniejsze w naszej pracy, to oczywiście dobre wynagrodzenie. 86,3% z Państwa powiedziało, że jest to źródło szczęścia. I coś mi się wydaje, że nie tylko źródło szczęścia, ale i wszelkiej pomyślności, wszelkiej realizacji, chlebka z drogim masełkiem? No nie wiem. Nie są to jakoś szalenie zaskakujące wyniki, ale o komentarz poprośmy ekspertkę. Ekspertką w naszym programie jest moja wieloletnia przyjaciółka Agnieszka Jaworska, prowadząca kanał Wsparcie Lidera. Mam nadzieję, że i mnie wesprze. Możemy? Tak? Poważne tematy? Tak. Samo mięso. Agnieszko, Lecimy. powiedz nam proszę, jak miarodajne są te badania i czy są one potrzebne? Jest to już 8. edycja raportu o szczęściu w pracy Polaków, więc porównawcza baza danych jest całkiem spora. Marka Knowlove Jobs i Jobhouse podeszła do tematu bardzo sumiennie, więc w tym przypadku można mówić o wysoce miarodajnym badaniu. Oczywiście nie z każdym badaniem tego typu tak bywa. Czy są one potrzebne? Myślę, że jak najbardziej, gdyż wciąż krąży zbyt wiele historii o często wręcz niestety tragicznych konsekwencjach nieodpowiedniego zadbania o pracowników. A także jest to całkiem dobry barometr tego, jak zmieniają się potrzeby ludzi na rynku pracy. No i na takie odpowiedzi liczymy. Takie dziennikarstwo chciałbym Państwu tutaj prezentować. Agnieszko, powiedz mi proszę, jak oceniasz wyniki tych badań? Wynik tego badania oceniam na totalnie niezaskakujący, gdyż bardzo ogólnie można powiedzieć, że aby odczuwać szczęście w pracy, ludzie chcą być w pracy traktowani jak ludzie. Z szacunkiem i akceptacją tego, że praca jest tylko częścią życia większości z nas.
Oczywiście główną składową odczuwania tego szczęścia jest dobre wynagrodzenie, ale pamiętajmy, że każdy z nas ma swoją definicję dobrego wynagrodzenia. No tak, to oczywiste. Dziękuję bardzo. Jako specjalistka w dziedzinie przywództwa w pracy i zarządzania zespołami, powiedz proszę, jak zadbać o to, byśmy wytrzymali w takim Januszeksie. Znowu zrobiłam prywatę, przepraszam, ale W pracy spędzamy zbyt wielką część naszego życia, aby jakoś się przemęczyć. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze zmiana pracy jest możliwa. Mimo to naprawdę warto próbować. Przede wszystkim zacznijmy od zastanowienia się, czy robimy cokolwiek, by zmienić naszą sytuację. Jak zmienić pracę? Z głową, na spokojnie. Przede wszystkim zastanówmy się, czego tak naprawdę szukamy i potrzebujemy, bo aktualny świat daje nam przeogromną liczbę możliwości pracy. Warto przeglądać tematyczne portale, grupy dyskusyjne, gdzie ogłaszają się pracodawcy lub zleceniodawcy, potencjalni klienci poszukujący wykonawców, a także albo i przede wszystkim rozmawiać o tym w kręgach naszych znajomych. Bo czasami nawet nie wiemy, że ktoś, kogo znamy, może znać kogoś, kto poszukuje kogoś takiego jak my, tylko jakoś nam nigdy nie zeszło na ten temat porozmawiać. Jakby nie było, próbujmy, bo tylko tak możemy zmienić naszą sytuację. Powodzenia. naprawdę bardzo dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Nie robią tego osoby w moim zespole i na pewno skieruję ich na szkolenie do Ciebie, by moja praca dawała mi w końcu szczęście. Bardzo dziękuję Agnieszce, a link do jej kanału na Instagramie znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję, życzę sukcesów sobie, Państwu i nie tej fioletowej odrościarze. Może następny news? Jezus Maria, jad ze mnie wychodzi. Darek, widzisz, co ze mną zrobiłeś? To jest kolejny news. Jak Państwo widzieli, będzie to news dotyczący popkultury. Na ten temat też zebrałam dla Państwa bardzo rzetelne informacje. Już niebawem tegoroczne Złote Globy, a ja mam dla Państwa ogłoszenia. Jak czytam w internecie, ogłoszono już nominacje, a filmy... Barbie, biedne istoty... Faworyk Złotych Globów jest Jedex. Emilia Perez ma aż 10 nominacji. Ponadto wielkie szanse mają takie produkcje jak Wicked, Anora, Brutalist, Conclave czy Sing Sing. Wśród nominowanych filmów nieanglojęzycznych znalazła się Dziewczyna z igłą, czyli film w koprodukcji polsko-duńsko-szwedzkiej. Na nagrodę dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym liczą po cichutku Adrien Brody, Timothée Chalamet, Daniel Craig, Colman Domingo, Ralph Fiennes i Sebastian Stan. Na nagrodę dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym ząbki ostrzy sobie Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Fernanda Torres i Kate Winslet. O tym kto, za co i w jak wyśmienitym stroju odbierze Złotego Globa dowiemy się już 5 stycznia. W rozrywce i popkulturze przyjdzie nam poczekać na świetne nowe wydania. Czekamy na Shakirę i Jennifer Lopez. Obie artystki planują nowe projekty muzyczne na 2024 rok. Shakira ma w planach współpracę z Badim, a Jennifer Lopez wraca do latynoskich korzeni z... Darek, co ty mi podesłałeś? Co? Ty sam... No ja już nie wiem. I jakoś uciągnę ten program do końca. Jestem przecież waszą ulubioną, rzetelną dziennikarką. Zapraszam Państwa na news LGBTQ+. Jako że ja jestem sytuacją osobiście bardzo international, przedstawiam dla Państwa artykuł z Gay Times, który jest wspaniałym wywiadem z artystą młodego pokolenia. Destin Conrad powiedział w tym artykule przepiękne słowa. There's so many gay boys that need songs about other gay boys. Jest wielu gejowskich chłopców,
którzy potrzebują piosenek o innych gejowskich chłopcach? Chyba nie jestem aż taka international, jak mi się wydawało. W każdym razie, wywiad z gwiazdą R&B jest... Co tu się... Wywiad ten jest naprawdę... Zgadzam się absolutnie z treścią tego wywiadu. Co tu się dzieje? Nie dane mi jest zaprezentować link w komentarzu? Piękne zdjęcia miała być narracja dotycząca tego wywiadu. Proszę się uspokoić, Darek, co tu się dzieje? Chciałam robić LGBTQ news, ja miałam jeszcze o tym, że... Gwiazda z polskiego programu Drag Me Out. Przestańcie mi to robić! Drodzy Państwo, jestem przekonana, że w następnym odcinku zaprezentuję jeszcze więcej newsów, ale ta wariatka chyba nie pozwala mi... Nie pozwala mi tutaj dokończyć. Może następny news, nie wiem. Subskrypcje? Ratunku! Szalona dziennikarka, którą przywołałam dla Państwa w poprzednim programie, chyba troszeczkę odleciała. Taki nie był plan. Nie taki był plan. Niemniej jednak mam nadzieję, że zaserwowała Państwu cokolwiek newsów, ale ja wiem, że to na mnie czekaliście. Czekacie na przepowiednię i ja mam ją dla Was. Co prawda, zużyłam bardzo dużo swojej energii, żeby tutaj być, ponieważ rzeczywiście bawunia, rzetelna dziennikarka, zabarykadowała się w studiu na amen. Ale ja sobie z tym poradziłam, robiąc niemałą burzę. I hyc! Magicznie mam karty odpowiedzi na najbliższy tydzień, a pytaliście mnie w DM-ach o konkretne rzeczy, dlatego odpowiadam. Pierwsze pytanie, które przewijało się najczęściej, to oczywiście wróżba na pieniążki. Jak będą wyglądały wasze finanse? Sprawdźmy. No i jest cudowna korespondencja. Korespondencja z zeszłotygodniową wróżbą na wyśmienitego partnera. O, jest zielony. Nie są takie wyśmienite, jakbym chciała. Karta Gosi Rozenek-Majdan. Karta wielkiej pomyślności, karta wielkich pieniędzy, karta wielkiego sukcesu. O pieniążki w tym tygodniu absolutnie nie musicie się martwić, ponieważ jest już przy Was ten wymarzony bankomat. Wymarzony ten daddy. Sugar fucking daddy. Ale karta Gosi Rozenek, Majdan, mówi również o tym, że pieniążki przychodzą do Was z tego, co robicie najlepiej, z tego, że spełniacie swoje marzenia, realizujecie swoje cele i osiągacie je czym prędzej. Nic nie poradzę, samo szczęście. Losuję na kolejne pytanie. Odpowiedź już niebawem, a pytanie brzmi: pisaliście na pobudzenie kreatywności? A to wam jeszcze tego brakuje? Nie spodziewałam się. Mam. Karta Roberta Lewandowskiego wychodzi. Drodzy Państwo, jak pobudzić kreatywność? Co mówi nam ta karta? Karta związana z wielką pracą. Kreatywność w tym tygodniu nie przyjdzie sama, ale wystarczy wyjść pobiegać. Przecież to jest takie łatwe. Pogoda zachęca, jest ślicznie na dworze. Wcale nie wdepniecie w kałużę i nie obryzga was autobus przejeżdżający tuż obok. To się na pewno nie wydarzy. Idźcie uprawiać sport, zdejmijcie z głowy okowy. Z głowy okowy... Darek, zrobisz? Nie zrobisz. To z uniwersum jest. Będzie to szło. Okowy zmartwienia i zwyczajnie zajmijcie się swoim ciałem i duchem, a kreatywność na pewno do was przyjdzie. No nic nie poradzę, rewelacja! Darek z OFU powiedział mi, że musimy jechać ratować zszargane nerwy bawuni dziennikarki, dlatego ostatnia karta dla Państwa. Karta, co tu mam zapisane? Co?
Co zjeść na jarmarku? No dobrze, no jeśli takie są pytania, no dobrze. Jarmarków w całym kraju, co nie miara, co my tu mamy? Julia Żugaj, drodzy Państwo, jedzmy tylko to, co jest najmodniejsze, najbardziej popularne i polecam zatem tradycyjne polskie churros, które na pewno zagoszczą na każdym świątecznym stole i są w co drugiej budce na każdym jarmarku. Umaczajcie sobie tłuste ciasto w czekoladzie. Ale potem proszę nie mówić mi, że przytyliście albo że były żołądkowe reperkusje. Macie wystarczająco pieniążków, by iść na jarmark i wpieprzyć, na co tylko macie ochotę. Drodzy Państwo, lajki, suby, komentarze i udostępnienia są absolutnie niezbędne. Do tego bym ja, bawunia dziennikarska i każda inna moja inkarnacja mogły mówić do Was tutaj, co tylko nasze dusze zapragną. I tylko to, co chcecie usłyszeć. To było Bawi TV. Ja jestem Bawi. Nade mną też ciemne chmury? To może idźcie pobiegać na bieżni? Dziękuję, pa!